Cześć, witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam prawidłowy demontaż i montaż Sony Ericssona C902. Tu oczywiście ściągamy tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli jest w urządzeniu. Teraz zabieramy się tutaj do ściągnięcia naszej nakładki klawiaturki. W moim przypadku tutaj bardzo lekko ona się ściąga, ale w Waszym myślę, że też będzie bardzo tutaj łatwo się ściągała. Tutaj od samej góry ściskamy i odlepiamy ją po całej długości. I teraz zobaczmy, tutaj mamy dwie śrubeczki, tu jest jedna, tu jest druga. Odkręcamy je. Są to śrubeczki gwiazdkowe, standardowe, podobne jak w Nokii 3310. Tutaj odkładamy sobie nasze śrubeczki na bok. Jedna i druga. Teraz sobie telefon odwracamy. Tutaj zobaczcie, delikatnie już podkładamy naszą tylną obudowę. Tutaj jest jeden zaczask, po drugiej stronie jest drugi zaczask. Tutaj sobie wybijamy je. Tutaj musimy czymś mocniejszym podwadzić. O, i widzicie, puściło. Teraz sobie tutaj wymontować tą całą blaszkę z tą tylną budową. To musimy tutaj, zobaczcie, tutaj z boku sobie z jednej strony wyciągamy sobie tą nalepkę, zaślepkę i tak samo tutaj z drugiej strony mi tutaj odpadła. Tutaj zobaczcie, z drugiej strony sobie odkładamy na bok. I teraz widzimy dwie śrubeczki. Są to śrubeczki teraz krzyżakowe. Odkręcamy sobie je. Następnie tutaj zabieramy się na drugą stronę i podwadzamy tutaj w tym miejscu tą metalową blaszkę. Tutaj w ten sposób. Jak widzimy, tutaj bardzo prosty sposób. Ta ramka tylna wraz z naklejką tutaj e-mailową. Tu widzimy również Sony Ericsson C902. Następnie zaopublikowany w 2008, 44 tygodniu. No i tutaj podstawowe informacje o tym telefonie. No i wyprodukowany w Chinach. Teraz sobie podwadzamy naszą tasiemkę naszego głośniczka. Głośniczek wraz tutaj z antenką zasięgową. Kolejnym krokiem będzie tutaj wyciągnięcie naszej płyty głównej z tymi podzespołami, z tymi slotami karty SIM i karty pamięci. Ja to robię w ten sposób, tutaj na samym dole zobaczcie, od tej strony podwadzam, tylko oczywiście uważajcie na tą tutaj tasiemkę w tym miejscu i tutaj, żeby tylko tyknąć naszą płytę główną, nie uszkodzi tej tasiemki. Podwadzamy, to troszkę mi ściemniało i wyciągamy tutaj fastport z tego miejsca, tutaj z boku. I teraz sobie będziemy odłączać nasze tasiemki. Pierwsza tasiemka to tasiemka tutaj od naszej klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. Później sobie idziemy dalej. Tu będzie kolejna tasiemka od naszego aparaciku. Tutaj w tym miejscu. I ostatnia tasiemka w tym przypadku jest to tasiemka od naszego wyświetlacza. I tak to wygląda. Widzicie, że jeśli chodzi o płytę główną w tym telefonie jest naprawdę bardzo małych rozmiarów. Tutaj fastport ładowania w tym przypadku niestety jest nie tak bardzo prosty sposób wymontowany. Musimy tutaj albo lutować, albo skrzywać, bardziej lutować. I jeśli chodzi o te sloty, karty SIM i karty pamięci, w tym przypadku też w bardzo prosty sposób wymienne. Tutaj sobie podwadzamy z drugiej strony. Zobaczcie naszą tutaj tasiemkę i odklejamy. Tutaj sobie wbijamy oczywiście i wyciągamy.
Ja już tego nie będę robił, bo to jest bardzo proste, nie chcę mi się potem z powrotem to przyklejać. Tu jeszcze bardzo ważna tutaj rzecz, tutaj widzicie taka metalowa blokada, która właśnie tutaj blokuje naszą kartę SIM. Jak tu wkładamy, jeśli by jej nie było, czy co nam tutaj odlatuje, no to wtedy wiadomo, że nie będzie tutaj czytało karty SIM. No ale przeważnie jest tak, że ona w miarę tu dobrze się trzyma, nie wypada, także jest dobrze. No i tutaj, jeszcze mikrofonik, zobaczcie, mikrofonik tutaj musimy oczywiście zgrzewać i wciągamy i wkładamy go nowego. A tutaj zobaczcie, teraz będziemy wymieniać tą naszą tutaj wysówkę od samej góry. Żeby ją tutaj wyciągnąć, to zobaczcie, tu są takie blokady. To była najtrudniejsza rzecz, jeśli chodzi o demontaż w tym telefonie. To jest jedna, druga, tu jest trzecia i tu jest czwarta. Żeby to wymontować, to musimy tutaj podwadzić. Zobaczcie, od samej góry. Nie wiem, czy to zobaczycie. Oczywiście robimy to nie metalowym narzędziem, tylko plastikowym bardziej, bo możemy tutaj bardzo uszkodzić ten element. No ale ten telefon jest oczywiście na części, więc mi na tym nie zależy. Tutaj u samej góry, zobaczcie, wyciągamy i przesuwamy na sam dół. O, jeden już wyszedł. Teraz kolejny. Tu jest dość oporowo. I zobaczmy, drugi już wypadł. Dwa już wypadły. Teraz kolejne dwa. Z tym będzie chyba bardziej problem. Zobaczymy. Tutaj wypinamy sobie. Ten biały już widzę już bardziej jest wyrobiony. Może sobie znajdę jeszcze inne w lepszym stanie. Zobaczmy, tutaj już wszystkie te blokady zostały wymontowane. I teraz zajmiemy się tutaj wymocowaniem tej całej wysówki. Tu musimy podwadzić z dwóch stron, z jednej i z drugiej strony. No i ciągniemy na samą górę. Tak to wygląda wymiana tej wysówki. No widzicie, dość fajny sposób. I przeważnie tutaj na tej wysówce tutaj się wyciera bardzo, więc sobie możemy to już wymienić w tym momencie, także nie ma z tym problemów. Teraz zobaczmy, tutaj mamy do wymiany jeszcze nasz aparacik. Tutaj sobie odwracamy na bok. Tu jest pierwsza zapinka, po drugiej stronie jest druga zapinka. I wyciągamy sobie nasz aparacik. W tym telefonie jest dość często usterka, jeśli chodzi o aparat. Często się tutaj coś przerywa, albo coś nie funkcjonuje, no i przeważnie właśnie jest to wina aparatu. Niektórzy myślą, że to jest wina płyty głównej, ale niekoniecznie. I teraz tutaj w tym miejscu jest głośniczek od rozmów. Podwadzamy sobie, wybijamy taki dość spory ten głośniczek. Teraz tutaj nam stało jeszcze jedynie do wymiany wyświetlacz i jeszcze mamy do wymiany tutaj membrankę naszej klawiaturki numeryczno-funkcyjnej, ale jeśli chodzi o membrankę, nie będziemy tego robić. Tutaj widzicie, w bardzo prosty sposób można podwadzić, wyciągnąć. Tutaj sobie przewijamy, to jest otwór, tu wyciągamy z taśmy naszego wyświetlacza. Tutaj, żeby wymontować nasz wyświetlacz, tu mamy 4 takie blokady. Zobaczcie, tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. My sobie je musimy wygnąć do równości. Także sobie wyginamy. Sobie teraz odwracamy nasz telefonik i od samej góry tutaj podwadzamy. To najlepiej takim plastikowym narzędziem. No w tym przypadku już bym się nie odważył tu działać metalowym, bo już to naprawdę duże ryzyko jest. Tu jest dotyk, więc to wszystko jest takie czułe.
Tu sobie wjeżdżamy. Delikatnie sobie odklejamy nasze kleje i wypinamy tutaj z jednej strony i z drugiej strony. Sobie wysuwamy delikatnie, odwracamy i przyciągamy naszą tasiemkę tutaj. No i tak wygląda tutaj poprawnie wymontowany wyświetlacz w tym telefonie. To jak no tak, chyba był wyświetlacz zepsuty. Tak jest. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. I to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. Dzięki, że dziś byliście. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sonetynów i innych telefonów dotykowych, klasycznych. Oczywiście pamiętajcie wystawić lajka, komentarz. No i oczywiście zapraszam, jeśli jesteś nowy na tym kanale, do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia. Hej!